Cześć, z tej strony Radek. Dziś druga część filmu o drogach prowadzących do granicy, jak i po drugiej stronie granicy. W pierwszej części przedstawiłem Wam drogi do granic z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą. Dziś przedstawię Wam drogi do granicy oraz po drugiej stronie granicy z Czechami i ze Słowacją. Przenosimy się na południe kraju. Zaczynamy od granicy ze Słowacją. Po naszej stronie do Słowacji doprowadzane są drogi krajowe nr 19, 75, 87, 49, 7 oraz S1. 2 lub 3 połączenia będą w przyszłości lub już są zrealizowane za pomocą dróg ekspresowych. Najbardziej wysunięta na wschód jest droga ekspresowa S19 prowadząca z Białegostoku przez Lublin, Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Droga jest w realizacji na kilku odcinkach. Powiem o tym więcej w dedykowanym filmie. Odcinek od Rzeszowa do granicy ze Słowacją powinien zostać zrealizowany do 2026 roku, oprócz odcinka w okolicach wsi Domarac. Ten fragment ze względu na budowę tuneli będzie oddany około 2029 roku. Po stronie słowackiej droga nazywa się R4. Na Słowacji autostrady oznaczone są literą D, a drogi ekspresowe literą R. Droga R4 będzie prowadziła od granicy przez Świdnik do Preszowa. Oprócz obwodnicy Świdnika, która już istnieje, przez najbliższe lata droga nie będzie realizowana. W budowie jest jedynie krótki odcinek północno-zachodniej obwodnicy Preszowa, z którego i tak nie będzie dało się skorzystać jadąc z Polski do Preszowa. Dalej R4 idzie wspólnym śladem z autostradą D1 do Koszyc. Następnie R4 odbija w stronę granicy z Węgrami. Bliżej Koszyc odcinek jest planowany, natomiast R4 bliżej granicy z Węgrami jest już dostępna dla kierowców. Drogi R4 i D1 na terenie Słowacji stanowią trasę Via Carpatia. Jeśli znajdę chwilę, to opowiem Wam, jak wygląda jej realizacja w innych krajach. Droga na terenie Polski i Słowacji stanowi międzynarodową drogę E371. I tu ciekawostka. Szlak ten nie zaczyna się np. na granicy z Białorusią czy Litwą, czyli w śladzie Via Carpatii, tylko w Radomiu. W Polsce droga E371 prowadzi właśnie z Radomia do Rzeszowa śladem drogi krajowej nr 9, a dopiero na południe od Rzeszowa drogą nr 19, a w przyszłości S19. Przesuwając się na zachód od S19 do słowackiej granicy doprowadzone są drogi krajowe nr 75, 87 i 49, z których żadna nie jest przewidziana jako droga ekspresowa. Planowana jest natomiast budowa dwujezdniowej DK75 do Nowego Sącza w standardzie bardzo zbliżonym do klasy S. W przypadku DK47 w budowie jest odcinek Rdzawka-Nowy Targ, również w standardzie bardzo zbliżonym do drogi ekspresowej. Będzie on dostępny pod koniec przyszłego roku, a do 2028 roku ma zostać wybudowane jego przedłużenie jako DK49, które połączy się z obecnym przebiegiem tej drogi już po ominięciu Nowego Targu. Natomiast odcinki od Nowego Sącza i od Nowego Targu do granicy będziemy nadal pokonywali zwykłymi drogami krajowymi. Po słowackiej stronie nie ma żadnych planów. Kolejna droga międzynarodowa, która powinna być realizowana po stronie polskiej i słowackiej, to droga E77. Po naszej stronie droga ma oznaczenie S7 lub DK7, natomiast po słowackiej jest to R3. Po naszej stronie S7 na południe od Krakowa wygląda następująco. Odcinek z Krakowa do Myślenic nie będzie realizowany w najbliższych latach. Kilka dni temu poznaliśmy jej warianty rozpatrywane w ramach studium korytarzowego. Obecna DK7 ma zostać przebudowana. W miejscu skrzyżowań jednopoziomowych mają powstać węzły. Budowa pierwszego z nich w Gaju powinna rozpocząć się w tym roku, natomiast w pełni bezkolizyjnej DK7 możemy spodziewać się nie wcześniej niż w roku 2028. S7 od Myślenic do Rabki-Zdrój zostanie domknięta w tym roku, ale niestety stanie się to dopiero po wakacjach. Brakuje otwarcia tunelu pod zboczem góry Luboń Mały. Natomiast z Rabki-Zdrój do wsi Chyżne na granicy ze Słowacją droga na razie również nie będzie realizowana. Nie wiadomo nawet na chwilę obecną, czy droga ta będzie drogą ekspresową, czy bezkolizyjną drogą główną przyspieszoną. Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące wyboru wariantu jej przebiegu. Jak wygląda sprawa po stronie słowackiej? Można powiedzieć, że podobnie jak i u nas. Droga R3 docelowo będzie prowadziła od granicy polsko-słowackiej przez miasto Trestina
do miasta Turani, gdzie połączy się z autostradą D1. Oprócz otwartej już kilka ładnych lat temu obwodnicy Trestiny, droga na razie nie jest realizowana, a plany zakładają jej budowę najpierw w wersji jednojezdniowej z pozostawioną rezerwą na drugą jezdnię. Na południe od autostrady D1 nie jest nawet jeszcze jasne, czy jako dalszy ciąg drogi E77 budowany będzie szlak R1 czy R3, czy też powstaną obie drogi. Wydaje mi się, że zarówno po naszej, jak i po drugiej stronie granicy droga ta nie będzie realizowana jeszcze przez bardzo długi czas. Ostatnią drogą międzynarodową do Słowacji jest S1 po naszej stronie i D3 po słowackiej. Droga ta stanowi międzynarodową drogę E75. Po naszej stronie S1 odchodzi od A1 w Pyrzowicach. Następnie przebiega po wschodniej stronie miast Górnego Śląska i Zagłębia. Później w przygotowaniu jest budowa S1 do Bielska-Białej. Na tym odcinku na razie używamy dwujezdniowej drogi krajowej nr 1. Z Bielska-Białej możemy już dotrzeć S1 przez Żywiec do Węgierskiej Górki, przy czym ostatni fragment jest jednojezdniowy. Obecnie trwa budowa obwodnicy Węgierskiej Górki i Milówki. Powinna ona zostać ukończona w przyszłym roku, jednak prawdopodobnie jest opóźnienie do 2024 roku spowodowane problemami przy drążeniu tuneli. Ciekawostką jest to, że choć droga S1 zarówno na północ, jak i na południe będzie na razie jednojezdniowa, to same tunele i fragment pomiędzy nimi są od razu budowane w przekroju dwujezdniowym. To na pozór zaskakująca decyzja ma jednak sensowne uzasadnienie. W dwujezdniowych tunelach każda z naw może pełnić rolę drogi ewakuacyjnej dla drugiej nawy. W przypadku budowy najpierw wersji jednojezdniowej konieczne byłoby zapewnienie drogi ewakuacyjnej w inny sposób, np. poprzez budowę dodatkowego mini-tunelu pieszego, jak zrobiono w pobliskich Lalikach. Dobudowa drugiej jezdni w przyszłości oznaczałaby w takim układzie powstanie w sumie 3 naw, podczas gdy potrzebne byłyby tylko 2. Zatem wybrano rozwiązanie bardziej przyszłościowe. Z Milówki do granicy ze Słowacją droga S1 jest już wybudowana w przekroju jednej jezdni o 2 pasach ruchu, z dodatkowym pasem pojawiającym się na stromszych podjazdach. Na chwilę obecną taki przekrój w zupełności tutaj wystarcza. Po stronie słowackiej również istnieje droga jednojezdniowa, dwupasmowa, mimo że nazywa się D3, a nie R3. Można więc powiedzieć, że jest to autostrada w półprofilu. Tak jest od granicy do wsi Świerczynowiec na długości 17 km. Następnie przez 6 km poruszamy się po autostradzie D3 do miasta Czadca. Z Czadcy do Żyliny planowana jest autostrada D3, jednak do jej realizacji jeszcze bardzo długa droga. Droga nie ma nawet decyzji środowiskowej. W Żylinie droga D3 łączy się z D1, która od tego miejsca jest już wybudowana aż do Bratysławy. Kolejny kraj, z którym graniczymy, to Czechy. Z Polski do Czech prowadzą obecnie drogi krajowe nr S52, A1, droga krajowa nr 78, 38, 41, 40, 33, 8, droga numer 35, 5, S3 i DK3. Z tych dróg 4 są lub będą w przyszłości drogami klasy A i S. Są to istniejąca droga ekspresowa S52, która prowadzi z Bielska-Białej do Cieszyna. Oprócz estakady przebiegającej ponad granicą obu krajów, gdzie jest przekrój jednojezdniowy, droga posiada 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Po stronie czeskiej jest podobnie. Zaraz za granicą jest odcinek jednojezdniowy i dodatkowo rondo. Później droga albo jest autostradą lub drogą główną dwujezdniową, ale z 2 pasami ruchu w każdą stronę. Obecnie w kilku takich miejscach trwa przebudowa, żeby uzyskać status autostrady. Dodatkowo w budowie jest obwodnica miasta Frydek-Mistek. Autostrada kończy swój bieg w okolicach wsi Bielotin, gdzie łączy się z autostradą D1. Droga po naszej i czeskiej stronie stanowią międzynarodową drogę E462, która prowadzi z Brna do Krakowa. Kolejna droga najwyższej klasy, która dochodzi do granicy polsko-czeskiej, to autostrada A1. Autostrada po polskiej stronie prowadzi z Gdańska przez Toruń, Łódź, Częstochowę i Śląsk do granicy z Czechami w Gorzyczkach. W tym roku A1 w Polsce będzie już cała wbudowana. A jak to wygląda po stronie czeskiej?
Czechach również droga ma numer 1. Autostrada D1 prowadzi od granicy polsko-czeskiej przez Ostrawę Brno do Pragi. Co ciekawe, autostrada D1 w pewnym miejscu nie istnieje. Nie jest na razie w ogóle budowana. Chcąc jechać z Polski do Pragi autostradami, w okolicach miasta Lipnik nad Beczwą musimy zjechać na autostradę D35, a następnie po zachodniej stronie Ołomuńca skręcić na D46. W okolicach miasta Wyszkow wracamy na D1. Autostrada D1 nie ma ciągłości na odcinku około 10 km. Jednak nawet wybudowanie tego odcinka za kilka lat niewiele zmieni. Odległości po docelowej D1 lub po D35 i D46 będą prawie identyczne, czyli około 70 km, jeśli patrzymy na odległość z Wyszkow do Lipnik nad Beczwą. Kolejna droga, która ma szansę połączyć Polskę z Czechami, to S8. Jest to w sumie nowość. W 2018 roku zmieniono klasę planowanej nowej drogi krajowej Wrocław-Kłodzko na drogę ekspresową, a o jej przedłużeniu na południe od Kłodzka słyszymy dopiero od roku. Droga ekspresowa S8 prowadzi obecnie z Białegostoku przez Warszawę Łódź do Wrocławia. Dla odcinka z Wrocławia do Barda, koło Kłodzka, została już wydana decyzja środowiskowa. Decyzja dotycząca wyboru wariantu między Bardem a Kłodzkiem zostanie podjęta po zakończeniu analiz dla obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46, tak aby obie te inwestycje tworzyły razem sensowny układ drogowy. Natomiast dla odcinka z Kłodzka do Boboszowa brak jest na razie konkretnych planów. Po czeskiej stronie, od miejsca dokąd w przyszłości może dojdzie S8, w ogóle nie jest planowana autostrada. Dopiero od miasta Mochelnice jest autostrada D35, która prowadzi do Ołomuńca. Ostatnią z dróg ekspresowych, która będzie prowadziła do Czech, to droga międzynarodowa E65. Po naszej stronie jest to droga ekspresowa S3, która docelowo połączy Świnoujście z Lubawką. Odcinek od Troszyna do Bolkowa jest już wybudowany, natomiast w realizacji są odcinki od Świnoujścia do Troszyna oraz z Bolkowa do Lubawki. Odcinek pomiędzy Kamienną Górą a granicą z Czechami zostanie otwarty w tym roku, a pozostała część od Bolkowa do Kamiennej Góry w przyszłym roku. Po czeskiej stronie droga nazywa się D11. Obecnie kończy się w okolicach miasta Jaromierz. Do granicy z Polską brakuje około 40 km. Droga ma szansę w najbardziej optymistycznym wariancie powstać do roku 2026. Dopiero wtedy będzie więc można skorzystać w pełni z tego połączenia. Do momentu otwarcia odcinka po stronie czeskiej nie będą mogły z drogi S3 w Polsce korzystać ciężarówki na odcinku na południe od Kamiennej Góry. Jest to spowodowane tym, iż po czeskiej stronie droga krajowa nr 16 jest zupełnie nieprzystosowana do przyjęcia zwiększonego ruchu z Polski. W terenach zabudowanych, przez które przechodzi, często brakuje nawet pobocza i obowiązują na niej ograniczenia tonażowe. Poprzedni minister transportu Czech mówił: nie chciałbym być na stanowisku ministra w 2024 roku, w przypadku gdyby Polacy dotarli do granicy, a droga kończyłaby się w Słonecznikach. To byłaby europejska kompromitacja, fiasko. Cóż, S3 do granicy będzie najpewniej gotowa wcześniej niż w 2024 roku. Pola po drugiej stronie granicy jak stały, tak stoją, ale Karel Hawliczek nie jest już ministrem, więc możemy chyba uznać, że jego życzenia zostały wysłuchane. Pierwotnie ten film planowałem zrobić jako jeden odcinek. Nie sądziłem jednak, że informacji jest aż tak dużo, dlatego muszę to podzielić aż na 3 części. Trzecia część pojawi się, mam nadzieję, że za tydzień i wtedy omówię granicę z Niemcami oraz jeszcze jedną.